Siemanko YouTube, dzień dobry. No słuchajcie, nowy rok to znaczy nowy wysyp premier gier. O dziwo wygląda na to, że będziemy mieli sporo, naprawdę bardzo sporo fajnych lub ciekawych chociaż gier strategicznych, które możemy sobie oczywiście podzielić na City Buildery, 4X i RTS-y. Dzisiaj skupimy się na City Builderach, konkretnie film 12 najlepszych and most anticipated upcoming city building games of 2025. Zobaczmy, czy coś tutaj, czy jakiś następca cudownych, wspaniałych, najlepszych Motherlordsów oraz Against the Storm, obie polskie produkcje, tutaj się pojawi. New year brings a whole new selection of city building games, from big name AAA to Against the indie Storm, proszę gems. bardzo. And as city building is what I'm all about, I've curated this selection of a dozen must-watch games to keep an eye on just for you. Welcome to the best and most anticipated upcoming city builder list, but would you want to build in any of them? Let's find out. No, poka. Laying the first brick, the First Explorers. First This game Explorers. is calling itself a settlers-like game, but it's a bit more Ciekawe, city build. ciekawe tutaj to są jakieś kopalnie pewnie, co? Fajne to jest zabudowanie, jakieś schodki, wodospad. Znaczy wizualnie, pierwsze wrażenie całkiem okej, ale skojarzenie niezmiennie z Motherlordsami. Ale Settlers vibe też tutaj jest wyczuwalny. Tylko Building mam nadzieję, że than tych the starych settlers. Settlersów. This is supposed to be an organic city builder with RTS elements set in the time of antiquity in Czyli bardziej Europe, Settlersy and you'll be w sumie, playing nie? as the Romans, Carthaginians, or Gauls, and you will be building up your economy and society while also trying to defend yourself. Widzicie, aktualnie bardzo mocno ogrywam Motherlordsy przez to, że wyszedł nowy patch, w sensie w wersji beta, gdzieś tam link wam wrzucę, bo jest cała masa materiałów u mnie na kanale i jak widzę City Buildera, który zastosowuje już, znaczy każdy jeden aktualnie porównuje gdzieś mimowolnie, czy świadomie, czy nieświadomie właśnie do Motherlordsa. Jak widzę tutaj, jak stawia sobie drogę i próbuje połączyć te budynki, no to widzę, że jest to dla mnie aktualnie, musi tak być, ale kopia właśnie systemu z Motherlordsa, który no robi to lepiej, tak mi się wydaje, widząc tylko to, co jest tutaj pokazane oczywiście, nie? Against threats. This game is supposed to be going into early access first, so it's not going to have Wiadomo, a że full early access, release in 2025, jak but it is większość. likely to become very playable, Zresztą and Motherlordsy it też is są very w hyped. early accessie. This looks really good. Just like visually, it looks really nice to look at, and it seems to spoko have all wygląda of the wizualnie, city prawda? building elements that people enjoy. Tutaj te ludki tak śmiesznie wyglądały, jeszcze raz pokaż. And it seems to have all of the city te, building ale no dobra, elements mają that people enjoy. Oni chyba kosze mają na plecach, żeby nosić kamień. Tak mi się wydaje, jest trochę nieproporcjonalnie to umiejscowione. Nie wiem, czy to widać. Mam nadzieję, że tak, że też to widzicie. These days. Just the trailer of this got a lot of attention, and they've been showing off some gameplay, and so much stuff is going into this. But this is an indie development. This is not a big budget game, but it seems to Nawet have a lepiej. lot of taste level, and it really just No dobra, zastanówmy się, czy jakimś innym city builderem, który jest robiony jako AAA, jest coś innego oprócz Anno, które nadchodzi najnowsze? No nie wydaje mi się i w sumie to nawet lepiej, bo jak mamy takie indie studia, które się zebrają za tego typu produkcje, czy ogólnie za produkcję gier, to z reguły przeważnie te gry wychodzą bardziej znaczy nie dopieszczone, tylko wychodzą, że są robione z sercem i z pasji. Tak, z pasji to jest moje nowe ulubione słowo chyba. A nie są robione stricte tylko pod zysk. Motherlordsy też są robione przecież przez indie studio. Już troszeczkę bardziej rozpoznawalne, ale nadal to jest nieduże studio jednoosobowe, chociaż on chyba teraz parę osób tam pozatrudniał. depends on whether the gameplay holds up to the expectations and the presentation. Now, this is gonna be an ahistorical or historically inspired game, so no fantasy elements. The whole game is about you landing with your ship and crew to build a thriving settlement from scratch, and then you have to defeat To all jest stawianie chaty drwala, żeby wycinał drzewka. Nie wiem, czy jest potrzebne tak nasrane tutaj ikonek do tego, że to jest drewno. Jak już chcieliby zaznaczyć obszar, na którym drwal może pracować, no to mogliby po prostu nie jakoś na zielono tylko te drzewa, zamiast tu cały ten teren. Chociaż zakładam, że zielone tutaj oznacza, że to jest dobre miejsce na postawienie tego woodcuttera, bo będzie miał skąd drewno dostarczać. the opponents on the map. So it is settlers inspired, but not quite exactly the same.
It is also saying a single game will last between 1.5 hours to 4 to 5 hours, so that's jednej an godziny? expectation for Co? around Potrwa od jednej... Jeszcze raz. 5 hours, so scratch, and then you have to defeat all the opponents on the map. So it is Settlers inspired, but not quite exactly the same. It is also saying a single game will last between 1.5 hours to 4 to od 5 półtorej hours, so godziny do that's an 4,5. expectation for a round of this game. And To tak niezłe widełki. Znaczy pewnie to jest zależne też od wielkości mapy i biomu, jaki dostaniemy i sobie ustawimy od ustawień gry. also as a bonus point, mod support is planned, so if this does take off, the community could keep developing and adding to it as well. And the whole thing is running in Unreal Engine 5, which some people really appreciate and others worry about. Optimization has been brought up, and it is always a concern with Unreal Engine 5 games where maybe optimization might be tricky for people with older computers. We'll have to see how that all works out. It's hard to judge optimization before the game even Spoko releases, wygląda. let alone it going into early access first. Anyway, the first Warte grzechu się wydaje. Skusiłbym się, żeby to przetestować i nagrać z tego parę filmów na kanał. Explorers is definitely one to watch moving forward for the city building genre. I personally can't wait to see how this one turns out. Now, of course, we have to mention Anno Tego nie trzeba 117 Pax komentować, no. Romana. The next Słuchajcie, no kamera trochę zasłania, no ale to jest Anno 117 Pax Romana, czyli najnowsze Anno, które mamy otrzymać w tym roku. Jedyne co otrzymaliśmy, no to taki krótki, no to nie jest gameplay trailer, tylko po prostu trailer zapowiadający najnowszą część Anno. I parę jakichś tam jeszcze screenów prezentujących niby grę, w sensie tereny, te wyspy, jaki to będzie miał klimat. No wygląda to ładnie, no i znając po prostu poprzednie części, no to wydaje mi się, że dla fanów, no Anno to wiadomo, ale city builderów jest na co czekać i ja czekam na 100% z tego materiały na kanał będę robił, będę to sobie ogrywał, jakieś pewnie let's play, jakieś poradniki standardowe, jak w tego typu grach, no i oczywiście newsy, ale newsów no to za dużo. Anno tego jeszcze game. nie Not ma. much has been revealed so far, but Anno 1800 has been a massive success, and the Anno series in general has been a massive success. Not all of them have been top tier, but in general they've been very, very solid. And Anno 117 is the first time it's going to an ancient time, where it's ancient Rome, the Roman Empire, in an Anno game. It's actually hard to believe. It seems like it would be a no-brainer, but they've been avoiding this for a long time. Tutaj sobie zażartuję. Do starożytności wielkie mocarstwo rzymskie, które później przeistacza się w Hawaje, moi drodzy. To taki Civ 7 żart. Hehe. It's very exciting to see where this is gonna go. The screenshots look Właśnie te great so far, screeny. but we haven't even really seen that many buildings. Like, we've not seen much at all of Anno 117 Pax Romana. It is scheduled for a 2025 release, but also having said that, this is by Ubisoft, which has been having some rocky times recently, so Troszkę some tak. caution is warranted. But the Anno series has not been having rocky times. Anno 1800 is one of the best city builders of all time, and it looks great, it plays great, and it's very popular. People love that. They just have to take that and make it Roman and then add some twists and interesting gameplay changes. It can't be exactly the same. They are communicating some ideas at this point about building, trading, and expanding in an ancient Roman te mapki world. wyglądają Will świetnie. this be the biggest city builder of 2025? Pytanie, czy rzeczywiście takie coś Maybe. otrzymamy w gierce. For a charming survival city builder, Whiskerwood. Ach, This, at first glance, looks kind of inspired by Timberborn, which makes sense. Timberborn is a successful city builder, and many would want to take those elements. Pierwsze skojarzenie, tak jak powiedział Timberborn, od razu jak tylko zobaczyłem ujęcie. Ja już o tej grze słyszałem, chyba nawet jakiś materiał odnośnie city builderów powstał z tego u mnie na kanale, ale nie jestem pewien. Zwierzęta uwielbiam, ale niekoniecznie odpowiada mi fantasy na zasadzie mamy sobie grę, tak jak właśnie Timberborn, gdzie mamy te bobrami sobie budujemy miasta, tak jak tutaj mamy chyba And myszy. have their own spin on them. Whiskerwood, you are, instead of beavers, a city of mice, industrious mice.
under the paw, the oppressive paw of your cat overlords. It is an interesting premise where you are a civilization of mice and you gotta deal with these feline controlling figures. You are building these complex simulations, intricate production chains, and dealing with this age-old rivalry Z drugiej strony nie mam nic przeciwko, żeby taki Whiskerwood znalazł sobie miejsce zaraz obok Timberborna oraz Against the Storm, bo w Against the Storm też należy przypomnieć, że też mamy tam formę zwierząt jako naszej populacji, prawda? Tam są różne rasy, też są ludzie i oni sobie to wszystko, jakby całe to miasteczko budują. No ciekawe. Cat and mouse. So in this game, your cities are built on islands, and you can build upwards and pierce into the skies with vertical construction, which is a very popular approach to city builders these days. Vertical construction, where it's not just placing a building and it's tall, you're actually building things up on top of each other, layered vertically. And that has given a new dynamic and approach to city builders, particularly survival city builders. There's terraforming of terrain, climate will be playing a role in your survival, and you need to maximize agricultural output by paying attention to what each crop needs. So there is crop requirements and simulation of that. There's supposed to be over 40 different commodities for you to work with and manufacture, and you can build intricate mazes of conveyor belts, ramps, Tego typu gry są bardzo bezpiecznie graficznie robione. elevators, all of this good industrial stuff. So Whiskerwood does look great and seems to have a lot of promise. They've been teasing it for a while now, and I say we could expect this to become playable in 2025. It's just not quite sure whether it's going to be an early access release or a full release, but I would fully expect this to be playable relatively soon. Zastanawiam się tylko, czy którakolwiek z tych gier nie będzie w Early Accessie. Każda, tym bardziej robiona przez jakieś mniejsze studia, w Early Accessie wychodzi. Tym bardziej city buildery. Now that you're a bit into the list, I'm sure you're enjoying it, so it'd be greatly appreciated if you can like the video. Pax Augusta. Now, Pax this is an Augusta. ancient Roman city builder, and on this channel, that means we've been very hyped for this. Pax Augusta is supposed to be an authentic Okej, przez chwilę chciałem powiedzieć, że brzydko to wygląda, jeżeli chodzi o konstrukcję na tamtym ujęciu, ale na tym już tutaj, jeżeli widzimy przyrodę i ta rzeka wygląda całkiem w porządku, las też niczego sobie. simulation of ancient Roman times, I suppose, as Ale budynki, te dachy, no zobaczcie, no to wygląda brzydko. Tym bardziej na tle oczywiście Manor Lordsa. authentic as you can get, and you'll be building flourishing cities, Jezu, looking to after jeszcze your na citizens, prowincję earning gold podział. with production and trade of goods, and constructing impressive monuments. You need to strengthen your influence to become Roman emperor. So this is a more realistic approach to Roman city building, and there's supposed to be sandbox modes where you can build and design villages, settlements to huge cities. There's supposed to be a campaign with Powiem wam, że tutaj dosyć ambitne plany są, jeżeli chcą to wypuścić w tym samym roku, co najnowsze Anno, bo już pomijam fakt, że zarówno Anno też ma u siebie zwrot Pax, tak jak i tutaj Pax Augusta, no to jednak tam to jest AAA i wydaje mi się, że po prostu no większy budżet i najprawdopodobniej też produkcja, znając oczywiście serię Anno, będzie lepsza niż Pax ta Augusta, no. Ale no niech próbują, no bo to jest ten sam setting so that's praktycznie. always nice to have. And you're dealing with disasters like fires, botched constructions, uprisings of people, barbarians, moody emperors. Ale ten and widok prowincji, to mi przypomina Rome Total War na przykład, ewentualnie Crusader Kingsa, można tutaj jeszcze tak się pokusić. Pomysł ciekawy, żeby to tak ze sobą połączyć. to have these huge maps to build on. So Pax Augusta does look very good and No, to very bym polemizował, promising, że though bardzo to dobrze be honest, wygląda. visually Jeżeli mówimy kwestie tylko wizualnych oczywiście. it does look a little bit more old school. O, no It właśnie, sort of dobra. gives 2006 vibes, particularly with the brown tones, where it's one approach to make things look more realistic, but also there was a time where every game looked like this, and being an older gamer, I just associate this aesthetic. Znaczy, ogólnie woda tutaj jest zrobiona 100 razy lepiej, jakby nie pasuje, inaczej, woda
klimatem czy czasowo, to jak jest zrobiona, nie pasuje technologicznie, nie pasuje do całej reszty. with that time. Do budynków, na So te city maybe builder, that's just my gdzie eyes budynki and my będziemy life. stawiać. But nie? Pax Augusta does have a lot of promise, and we are very hyped to see where it goes. And Nie, we nie should jesteśmy be bardzo able to get a closer podekscytowani, look sorry. at this over the coming year. Gdzieś tam, żeby zerknąć, bo zastanówmy się, zestawmy sobie dwie gry. Anno 117 i Pax Augusta. Które wybieracie? And for an interesting one that we've been watching for a while, Earth of Oryn. This is calling itself an indie city builder strategy game set in a medieval world, but it's supposed to be filled with story and heart. You start from nothing, and you're shaping your kingdom according to your vision while managing the needs and wants of your people. Baśniowe takie And bardzo. the aesthetic of this is what really sets it apart. It's so vibrant and colorful and striking, really, when you just glance at the game. It's so somehow tasteful and yet filled with color. And the key point about constructing in this game is you're not just placing down buildings, you are often designing buildings and structures piece by piece to make sure it's how you want it to be. And this one is supposed to be releasing Q1 2025. O, to niedługo. So this Okay. is on the way soon. And it does have a bit more of a strategy approach, but you are still building up a village or town and looking after your people. So I would say it still counts as a city builder. But also, I think intention matters when it comes to whether something's a city builder or any particular genre. And with the developers themselves saying that they want to make a city builder / strategy game, that means they do intend this to be a city builder. Now, visually, as I was saying, it does look great, which is an interesting approach to a low poly art style. Some might not actually notice that this is a low poly game with the way they're texturing and designing things. And I think this might be a great middle ground for the low poly art style to have a wider Trybusze? appeal. Chyba And trybusze. starting from nothing and building up to great cities and mighty castles and Ale bustling w ogóle ślego linki nie widać, jak ten kamień unosi i leciał. Ale wojsko sobie stało i wiecie, no atak, podnosi, jakaś animacja jest. Graficznie wygląda ciekawie, no ale nie grafiką samą, jakby to city buildery tutaj się rządzą, prawda? Akurat Towns Madocross jest wyjątkiem, bo ma always świetną very grafikę i satisfying. świetnie There's also mechanicznie laws zrobione, and a prawda? moral system to deal with. You're gathering resources and building economy and trading with other civilizations and researching new technologies. There's creatures, Czyli- biomes, complex systems. Jednym słowem, w tym city builderze jest absolutnie wszystko, z każdego jednego gatunku. You can master water and shape the world by changing the terrain. And also, as a bonus note, if you don't like building structures piece by piece, there will be prefabricated buildings and designs that you can plop on down. So this one does have a lot being promised with the world and the gameplay and everything really, and it just looks so unique. And whatever Earth of Oryn ends up being, it should be something slightly different. For a sequel to a relatively successful city builder, Beyond These yo. Stars. So Jak się była taka gra Small World, nie, Outer World, Other World, że się latało w kosmosie i te planety się odwiedzały, te planety były właśnie stosunkowo nieduże jak w Małym Księciu i widać było właśnie horyzont, że całą planetę mogliśmy obejść dosyć szybko, to była chyba taka gierka logiczna trochę z zagadkami i cały horyzont planety było widać, to bardzo fajnie wyglądało. Tutaj w tym City Builderze Beyond These Stars też jest takie coś zastosowane, dodatkowo mamy jeszcze, widzicie, heksy takie dosyć konkretnie zaznaczone. this is a sequel, sort of, to a previous city builder called Before We Leave. And in Before We Leave, you kind of build up your civilization on this planet, and then you head out into the stars. This one, Beyond These Stars, is basically out in the stars. And in the first game, there's these space whales, which were the threat to your people, but this time you're building on the back of them. You have managed to settle
on the space whales. And you are now Wielorybach journeying kosmicznych, okej. through the stars, managing intricate supply chains and Bez kitu dealing wieloryb. with the needs of your people as you build outposts, meet aliens, and you uncover the mysteries of the universe. Generally speaking, this one, if it's just a step up from the previous game, it's gonna be a good one. And building on the backs of giant animals is sort of a trend, even though it's a little bit waning now. But mobile city builders, not mobile as in the platform, but like moving cities, No, has rzeczywiście been jest taki trend. Była taka gierka właśnie, taki city builder, że na grzbiecie jakiegoś tam potwora, czy tam jakiejś po prostu baśniowego stwora budowaliśmy swoją osadę i to cały czas się poruszało. Tutaj ten wieloryb akurat, no nie musiałby być tym kosmicznym wielorybem, bo to wygląda troszeczkę tak niedorzecznie, powiedzmy, ale jakby to było na jakiejś platformie, czy jakiejś planecie, która wybiła się z orbity i sobie po prostu leci. W sensie koncept bardzo się ciekawie zapowiada, że my sobie budujemy naszą główną osadę na tym jednym wielkim czymś, no już to niech będzie wieloryb i po drodze mijamy różne planety. Jeżeli będziemy mogli zatrzymać tego stwora kosmicznego, na którym lecimy, na którym budujemy naszą jakby główną osadę i będziemy mogli kolonizować poszczególne planety i to rzeczywiście będzie każda planeta jeszcze różnych rozmiarów, żeby można było sobie obejść też od jednego czubka naokoło przez całą planetę i budować sobie w różnych miejscach, to myślę, że kurde, no ciekawie może być. approach to particularly the survival city building genre to add a whole new layer and element and approach to these games to give a new flavor. And these moving cities allows your city to have a more nuanced and diverse experience with a world. Rather than being stuck in ludziki- one particular location, you can now change the location and change the situation to Nie wiem, czy jeszcze whatever you będzie like. zsumowane. And Beyond nie the akurat na Stars is portrecie. gonna leverage that approach. Now, will all the pieces A come te ludziki wyglądają bardzo podobnie do tych, co są zrobione w, Jezu, jak się nazywa? Prison Architect. together? It Rimworldzie will też. be interesting to see. You have to look after your giant space whale. You can't just do whatever you want. The space whale has its own interests and needs. And you'll be meeting aliens and trading technology and dealing with them on a social level. There's a lot supposed to be here, and I would love to see how it all comes together. When you add too many elements, it can become convoluted and messy, but if all these little elements really just connect together in a nicely fit puzzle, then that's when things can get very, very No, good. ciekawe Beyond These wygląda. Stars, very Serio. promising. It's aiming for a 2025 release, and we'll see where the space whale takes us. Speaking of moving cities, Airborne Empire. This is also a sequel to a previous Znaczy inaczej, bo tak zareagowałem, bo już o tej grze słyszałem, Airborne Empire i to jest też na podobnym koncepcie, że właśnie to, co on wspomniał, że mamy trend gdzieś tam poniekąd, że powstają city buildery, że budujemy nasze miasto na jakiejś ruchomej platformie, czy to jest potwór, czy to jest jakiś stwór, czy to jest na przykład tutaj, w tym wypadku, platforma latająca. city builder, which was called Airborne Kingdom, and that one was interesting. You build on this moving platform, and you have to deal with weight and propulsion and resources, and you're flying over this world. And in the first game, it was interesting, though maybe a little bit simple at times, like straightforward in terms of the gameplay and the situations, but it was generally a good experience. Airborne Empire is supposed to be taking that approach and going to the next level. And this one does seem to look better and have more complexity and a more interesting and developed world, so there's a lot going on here. One interesting thing about this city builder is that it's calling itself an RPG city builder. Your city is kind of your character, and you are going through this open world, meeting other characters, meeting locations, and making... Nie wiem, czy to nie jest taki trochę chwyt marketingowy, żeby tak nazwać specjalnie, w sensie, no bo co to może mieć? No nie siła ataku na przykład miasta, będziemy zwiększać statystyki, że będzie się szybciej uczyło, że będzie mogło więcej pomieścić ludności, no kurde, nie wiem, no być może, ale zmierzam do tego, że na przykład w Manor-Lordsie, nie wiem ile razy już w tym filmie powiedziałem o Manor-Lordsach, ale no też mamy system jakiś tam
perków po prostu nazwijmy. Czy to możemy pociągnąć pod RPG? No tak średnio. Mamy system po prostu drzewka talentów, czy tam punktów, które sobie dostajemy za rozwijanie naszej osady, naszego miasta, naszej wioski, jak sobie zwał, tak zwał i sobie to po prostu rozlokowujemy, odblokowywując nowe technologie. Choices and dealing with problems and disasters, while also collecting resources and building and growing. So your city is kind of a character in an RPG. So that's an interesting take and twist on the city building genre. Now this one will be going into early access first. There has been a free demo. Right now it's still available at the time of recording on Steam. It will be entering early access, looking at a year or longer in early access. So it's not going to be a full release in 2025, but it will become playable. And if it does get off to a strong start, I can see this flying quite far. But we'll see how the early access release goes and then how they continue development from that point onwards. Then we're going to alternative history with KAISERPUNK. This is a city builder set in a large open world map where you can build interconnected. Kurde, ja to wcześniej skrytykowałem, bo już jakiś materiał z tego też był, też odnośnie chyba city builderów, jakie mają nadejść, czy jakie zostały zapowiedziane. Ale zmierzam, ja bardzo nie lubię takich prostych budowli. Wiecie, że klikacie sobie, macie kwadratowe te domki, wszystkie są prostokątami czy kwadratami, pyk, 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 pyk i stawiacie ich 5, 10, 15 czy 20. Wyjątkiem jest na przykład They Are Billions, no bo tam to jest jakby troszeczkę to konieczne, ale tutaj jak otrzymujemy znowu coś takiego, no to no średnie jest dla mnie pierwsze wrażenie czymś takim spowodowane. Giant cities with many locations and resources to gather and places to expand to, but it's also set in this alternative 20th century world akin to the World Wars aesthetic. So think World War I, World War II, and everything in between. And KAISERPUNK is taking that aesthetic and you are trying to build cities in this war-torn environment while also dealing with the war and making choices and training units and engaging in battles on land, sea and air, or you could even use your economic power. Dobra. Myślę, że jeżeli to im wypali, jestem skłonny wybaczyć tą prostotę budowy, prostotę budynków, prostotę architektury, jak zwał, tak zwał, bo jeżeli my w czasach na przykład, załóżmy hipotetycznie, I wojny światowej musimy rozbudowywać nasze miasta, do tego mamy mapę strategiczną jeszcze, jak na przykład w Europie Uniwersali, czy Hearts of Iron 4, czy tam ogólnie Hearts of Iron, no nie? Produkujemy jeszcze sobie do tego wojsko, samoloty, no ogólnie wojsko, dobre jednostki i jeszcze musimy walczyć na froncie, jednocześnie my sterujemy tym wojskiem, no to stary. To emerge as the victor. It's a city builder plus grand strategy game, and I wouldn't say it's a grand... I wyobraźmy sobie jeszcze sytuację, że AI też buduje takie miasta i my naszym wojskiem możemy centralnie w to, co oni zbudowali, wjechać. Albo odwróćmy sytuację, że my się bronimy przed najazdami, to co my wybudowaliśmy, w ten sposób, w jaki wybudowaliśmy my, też identycznie te wszystkie konstrukcje jak stoją, musimy sobie to bronić. W sensie tak jak tutaj, macie to ujęcie, postawiliśmy sobie takie nasze miasto, atakują nas tam, nie wiem, z dwóch stron, z jednej strony, musimy tego bronić i właśnie te budynki, tak jak postawiliśmy, tak też to wszystko się bronimy na takie dokładnie city builder, but it's mixing these two genres together. Where there's even over 100 regions to conquer, and there's AI empires that will stand in your way, but you're also unlocking buildings and building upgrades and processing resources to construct more buildings or manufacture goods. So there's logistics and choices to make, and there's just so much to do here. Now, we did play the demo of this a little while ago, and it was interesting. There were some performance issues, some optimization problems. Not the worst, but it was getting pretty laggy during the demo. That was a free demo, and this is now going into full release in 2025, and we'll be able to see how KAISERPUNK is when it's considered a complete game. It is very interesting, and not many go for this time period for a city builder. That alone could be why you would want to jump into this one. Now, this next game I wouldn't normally list in a city builder list, but Times of Progress.
So this is what I would normally consider an open Ale na nostalgii chcą pocisnąć boomerów starych. TTD-like, Transport Tycoon Deluxe, where you are not so much building the city exactly, but you are setting up logistical and resource chains, and you're dealing with trains and moving goods around, and more on the logistical, economical side of things, but then around your efforts, cities grow. Ale Transport Tycoon, rzeczywiście też powiedziałem Railroad Tycoon, ale to już whatever. Zagrałbym w coś takiego. Wiecie, właśnie z sentymentu i z nostalgii sprawdziłbym, jak można grać w dzisiejszych czasach w odświeżoną grę na zasadzie Transport Tycoona, nie? Grow and expand. The better you do for the economy, the better you do for these cities. The more you build, the more you grow, the more these cities build and grow as well. So I wouldn't normally consider this a city building game, but as I mentioned earlier, that intention should matter in terms of genre definition. And the developers of this begin their description of Times of Progress as this is a city builder set during the Industrial Revolution. So the primary objective of these developers is that they're looking at this game they're making as a city builder first. But gameplay-wise, this one is focused on the production of goods to satisfy the population, you're managing transportation routes by train and ship, and you're expanding on this procedurally generated maps to trade with nearby cities. The release for this one is set for 2025, so if you like Transport Tycoon Deluxe and you like how cities are built in a kind of indirect way, then this one should be interesting for you to check out. Now, some of you might not consider this a city building game, but I think a lot of you would be interested in... Dobra, tam pierdzielenie. Jak jesteście boomerami takimi jak ja, no to Transport Tycoon to City Builder i nie handlujemy z tym, no. Keeping an eye on Times of Progress anyway. Bardziej. Going back to ancient Rome with Nova Roma. The glory of Rome. You can never get enough of it. And it's actually kind of interesting and not so great that before now, there was pretty much a 15-year gap since the last ancient Roman city builder. And now there's quite a few of them. Many upcoming, some released. 5 on this list alone. Ancient Roman city builders were a classic staple to the city building genre, and for some reason we dobra, just 5, bo ta pierwsza gra, The First Explorers też jest przecież jako Rzym. First Explorers, Pax Romana, Pax Augusta. A gdzie była czwarta? Nowa Roma, to jest czwarta, to chyba, że jeszcze potem dalej będzie. Dobra, nie spoilerujemy. Nova Roma, at first glance, might seem like some low-poly indie game, but this one, for sometimes when you check the Steam wishlists, Nova Roma was in the top 3 most wishlisted upcoming city builder. Co ty Nova gadasz? Roma has a lot of people interested in it, and I know some of you will write it off for its low-poly art style, but this one does seem... Ale taki low poly to ma też swój urok, na przykład tutaj, kurde, no wygląda mega fajnie. to be promising, A to complex trzeba też supply lubić. chains, gods, laws, meeting the needs of your citizens, liquid water where it actually flows and reacts like water, although it might visually look more on the straightforward side. Doszliśmy czasów, gdzie w grze, jeżeli mamy wodę i woda zachowuje się jak woda, to uwzględniamy to jako atut gry. The gameplay it's promising is quite complex, and that might be what you're looking for. So don't write it off quite yet just by the look of it. Have a closer inspection onto what the gameplay is actually supposed to be, and it will be releasing in 2025. So Nova Roma is one to watch. A lot of you are already looking forward to it, and if you haven't seen it, then it's worth a peek. And then you can decide for yourself whether you want to get into this particular ancient Roman city builder. Now, speaking of ancient Roman city builders, Pompeii the Legacy. Yes, that's right, we have another ancient Roman city builder on the way, set for 2025, but this one is specifically about Pompeii. You're climbing the social ladder, and Roman society, you know how it is. It's full of intrigue and mystery and subterfuge.
and you need to solve these problems in order to become a powerful ruler. This is a city building game where you are dealing with trade and logistics, there's story and characters, and it's promising a living city where your city is dynamic. You construct buildings, you manage resources, and you're ensuring your citizens have everything they need to thrive and survive. But every structure, road, and water supply plays a crucial role in keeping the city alive and prosperous. Also, this one is inspired by historical events. Of course, they're focusing on Pompeii, so the volcano is gonna be a thing. And you'll be trading with neighboring cities. There's research and development to unlock new technologies and philosophy, which allows you to build more stuff, but also do more governance things, like social issues and religion and education. You get to manage all of those things. Nie wygląda zachęcająco, tak na to Disaster odpowiem. events, locust swarms, earthquakes, fires, volcanic eruptions, things tend to happen. So this is gonna be one that's filled with disasters and dangers. It's called Pompeii, so you can expect Pompeii things to happen. Visually, it looks okay, maybe a little bit older in general, but not the worst. So I would say Pompeii the Legacy is definitely one to watch for 2025. And then we have this very interesting city builder. It's sort of nostalgic, Metropolis 1998. This is calling itself a fresh take on the modern city simulation experience, but it's very old school with its approach. Retro pixel art style, and you get to design your building. Patrzę na to i zastanawiam się, co powiedzieć, bo z jednej strony pomysł jest ciekawy, ale z drugiej strony, czy taki city builder jest nam potrzebny. W sensie, jasne, znajdzie się pewnie grupka osób, którym takie coś podpasuje, ale czy You to... grow and maintain your city, you manage real-time traffic and W the sensie, traffic... rocznik 98, to już mogliby dać lata 90 na przykład, albo 80, Polskę w latach 80 na przykład zrobić, nie? I 5 samochodów na takim obszarze by jeździło, albo nawet 2. Simulation, and you'll be fulfilling specific citizens' needs in this massive simulation. Personally, I am a big fan of pixel art, so for me, this looks good. Isometric pixel art, it looks great. I know not everyone's a big fan of that, but as a pixel art enthusiast, this execution is pretty good. Now, this one is supposed to be going into early access in 2025, but there is a free demo at the time of recording, and there isn't really anything else like this. It's a bit more detailed with its construction of buildings and the simulation of the people in your city, where maybe it's more like Sim Town, really? No właśnie, if you know Sim Town, it's kind of like a slightly more zoomed in Sim City, where you can actually see the people and all the details and everything. So this feels like a modern, more complex take on Sim Town, which is a huge throwback to me. And yeah, the people are simulated. They will go to work, sleep, relax, eat, all of that stuff. So it does sort of feel like a modern Sim Town, but with a lot tak more... strasznie dużo tu się dzieje na tym ekranie. Mamy mega dużo samochodów, które po prostu sobie jadą non-stop w tej we w te bez żadnego celu najprawdopodobniej. Zobaczcie tutaj, ile jest zaparkowanych tych aut na tej jednym parkingu. Przecież no, gdybyśmy się chcieli doczepić, to pytanie, jak ma zamiar wyjechać na przykład ten. Ludków też jest tutaj co niemiara. Na metr kwadratowy to chyba 5 osób wypada. Complexity and Dobra, detail, przesadzam, so ale... that feels great. Metropolis 1998, super interesting. We will see more of it in 2025. I personally definitely want to be checking this one out. Obrzydliwe. Okay, those are the big 12, but you might be wondering where Madorlorcy, najlepszy city builder 2024 roku. are all the other city builders that you might already know about. And there are dozens, hundreds of city builders that I could be talking about, and I will be doing another list video which goes over all of them. Remember to subscribe to the channel to catch all of these list videos Dobra, to and będzie more jak city recap building. robiony. But for a quick mention, because I know you're probably asking, and I will say why I'm not in year of early Pioniersów access. Pagonia, to That's muszę kind sobie of from przetestować. the original developer of the Settlers, but Dowiedziałem się w ogóle, że to jest już rok chyba w early accessie
They're doing a new kind of game. Jeżeli, They're nie past wiem, their jeżeli ktoś z initial was gra, możecie mi dać znać w release komentarzu, window, so czy to they're jest still warte going through grzechu, early access. ale poważnie się nad tym And there you zastanawiam. go. That is what I think. Poważnie się nad tym zastanawiam. No dobra, słuchajcie, no to już wszystko jest jakby wiadome z tych gier, które zostały przedstawione na tej liście na 100%. To na co czekam, to jest najnowsze Anno 117 Pax Romana. Będziemy sobie to na kanale ogrywać, będą też poradniki, będzie gameplay, będzie full, wszystko będzie z tego, całkowicie to pokryje, tak się postaram. Nic jeszcze na ten temat nie wiemy więcej, oprócz tego, że będzie, że ma być w tym roku. Czekam na jakieś większą dawkę informacji, to was tutaj też o tym poinformuję. Z kolejnych, jeszcze z tych gier z tej listy ogólnie, to tak, co na co bym czekał. The First Explorers, może ciuteczkę, tak to KAISERPUNK na pewno, będę się przyglądał. Oraz ten Beyond These Stars bardzo fajnie wygląda z tymi planetami. To są gry, na które ja będę zwracał uwagę. Nie każda z nich, znaczy na 100% Anno się pojawi. Co do reszty nie jestem pewien. Jeżeli się okażą fajnymi tytułami, dobry będzie gameplay, dobrze będzie z tego robić też materiały i będzie frajda przede wszystkim z gry, no to na kanale się pojawi. A tymczasem to tyle standardowe. Jeżeli się podobało, no to kciuk lub łapka w górę, chociaż to jest to samo, subskrypcja, jeżeli tego jeszcze nie lubicie, żeby ten kanał był tak duży jak inne tego typu kanały. I do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.